Witamy serdecznie dnia kolejnego. Ambulans, nie można tutaj wjeżdżać. Zobaczcie, tutaj koi farm, zakuri koi farm. No car tutaj. Tu jest jakiś odprowadzalnik. Widzę, że jakieś rybki w odprowadzalniku już są. Zaraz wchodzimy tam i zobaczymy, czy pozwolą nam zrobić reportaż na temat karpia koi w Indonezji. No podajmy, o co tutaj chodzi. Sztuczne kwiatki, papaja sobie rośnie. Zaraz obadamy, czy można tutaj wejść. Hello, selamat pagi. O, jest there's a curry there. There's a farm there. Zaraz wchodzimy na farmę. Zelinko ogląda papaję. Dobra, jesteśmy. Jump! Jesteśmy na farmie karpia koi. Zobaczcie, jak to się wszystko ogląda. To wszystko wygląda. O! Tutaj mamy na rybę. Yeah. Kecil koi. Tutaj mamy już ładny narybeczek. Ładny narybek karpia koi. Tutaj są baseny. Woda nie jest wcale taka ciepła. Woda jest... This water is from river. Just ask. Dari sumur. A, jest pompowana. Woda jest pompowana. Temperatura wody jest jakieś... How many degree? 24 degree? 24 degree? The water temperature. Temperature. 28. No to jak w tych warunkach to się dużo nie pomyliłem. Tutaj jeszcze wejdziemy, obadamy. Tutaj macie wariacje. Macie typy koi, jakie można sobie tutaj kupić. Zobaczcie, jak ładnie się bronią. Zbijają się w taką... Widać, że rybki są zdrowe. Dobra, idziemy na drugą część. Obadamy, jak się to tutaj hoduje. No i tu jesteśmy, zobaczcie. Tutaj już są... To są, po naszemu byśmy powiedzieli, że to są podchowalniki. Zobaczcie, jakie tutaj ładniaste, ale żywe, żwawe. Tutaj woda jest cieplejsza. Tutaj mamy narybeczek. Tutaj jest narybeczek. Pójdziemy tutaj do końca. Zobaczymy. Zawsze gdzieś w spokojnej wodzie zbierają się rybki chore. Te nie są chore, bo reagują na moją rękę, uciekają, nie dają się złapać. Znaczy się, że rybki są zdrowe. Is a makanapa? Is a pellet? Yeah. Makanapa is a pellet. Hodowane są, karmione są pelletami. Tutaj sobie oznaczone są każde elegancko. Zobaczcie, ryby są eleganckiej kondycji, one są żwawe, one nie są tak zdechłe, tak jak w niektórych farmach. Takie podchowalniki, zobaczcie, jak tu można zrobić hodowlę. Tych basenów jest masa. Można zrobić sobie niezłą hodowlę. Dałbym Zelinkowi, żeby nagrywała, ale po prostu nie mam mikrofonu i nie będzie słychać. Woda nie jest zbyt przezroczysta.
możecie zobaczyć. To jest Yes. This is Besar induk koi. Induk koi. Yeah. Many and lady koi. Tutaj macie induk, to znaczy, że to są tarlaki. Jest też zwykły szary. Czasami jest potrzebny, jeżeli nie ma, jak wam to powiedzieć, jeżeli mamy same samice koi, to żeby dobrze jest zmieszać ze zwykłym karpiem nawet. Tutaj mamy, tutaj widzę, jest ten, nie, wy nie widzicie tu przez tę siatkę, jest sazan, zwykły sazan po prostu jako samiec, ale piękne ryby. I oczywiście siatka jest, żeby one stąd nie wyskoczyły, bo to łatwa droga. Rozmawiamy z całym szefem, mówi, że wysyła ryby do Singapuru, ale nawiązałby współpracę po prostu, żeby wysyłać te rybki, na przykład wysyłać te rybki do Polski. Można powiedzieć, widzę, że te ryby po prostu są zdrowe, Tutaj widzę, że pakują w worki, mają tlen. Od razu masz pakowane, masz worki, takie worki tam widzicie, pakowane worki. Za sztukę ceny to wam przeliczę i wam powiem, ile kosztowały te małe i te większe. To są takie dosyć, widać, że to są odmiany szlachetne, można by było powiedzieć. Także widzę oczywiście, że i lekarstwa muszą być i nikt mi nie powie, że ryby są hodowane ekologicznie na całym świecie. Proszę bardzo, mamy lekarstwa. Tutaj odkażalnik, zobaczcie, jaki tu stosuje się odkażalnik. Tak, z liści, odkażalnik do ryb robi się z liści klow, czyli jajko, jak to po naszemu jest? No wiecie, to do pierników co się dodaje. Oczywiście za wam wrzucę, bo ja zawsze zapominam, polskiego zapominam. To jest odkażalnik do wody. Bardzo, bardzo mili ludzie z Akurai Koi Farm chcą nawiązać współpracę, jakby ktoś chciał, mogą wam wysyłać ryby do Polski. Tutaj jesteśmy gdzieś, szukamy tego łowiska wędkarskiego. Tutaj płynie ta stróżka, co wam pokazywałem, ale zobaczcie, jakie tutaj starocie są. Jakieś stare takie, nie wiem, żłoby do czegoś. Tutaj takie stare drzwi, takie stare żłoby. No tutaj oczywiście kible z drugiej ręki. Pewno jakiś hydraulik mieszka. Prawda? Hydraulik jakiś pewno mieszka. Ma taki burdelnik. Tutaj sobie ktoś coś uprawia, a my szukamy dalej. A my szukamy sobie dalej tego łowiska. Tam w dole płynie rzeka. Tutaj zobaczcie, kolejny stawek z tej syfiastej wody i tam widać stawek, pełno tilapii w tym stawku. Czekajcie, tutaj jest słońce, pełno tilapii w tym stawku, widzicie? Mówię wam, że co dziura to ryba. Jesteśmy na kolejnym stawku. Mi się wydaje, że one są karmione, zobaczcie, one są karmione kurczakami jakimiś, bo możecie zobaczyć to wszystko, co pływa na powierzchni. To, co pływa na powierzchni, to są pióra. I kto wie, czy one tutaj naturalnie nie są karmione jakimiś kurczakami. Tu widać jakaś obżarta. Tutaj widać jakaś obżarta, ale sumy zniknęły. O nie, są. Widzicie te białe? Te białe i te ciemne to są sumy. Proszę bardzo. Sumiarze z Polski, niech powiedzą nam, co to są za sumy, co to jest za gatunek suma. Widzicie tam te białe sumy? No, sumiarze z Polski. Proszę, zobaczcie, jakie sumy. No i są te podobne do, są też te rybki podobne do, no tutaj całe płyną te podobne do amurów, co wam kiedyś pokazywałem. Jak możecie się cofnąć do filmików wcześniejszych, tamte ryby też pokazywałem. Żyją sumy, ale tutaj wielkie. Tutaj sum czerwonopłetwy,
Czerwonopłetwy są, nie wiem czy wy widzicie, mam na powiększeniu. Sumy czerwonopłetwy też widzę tutaj są. Taka elegancka hodowla rybek. Ludzie sobie jakieś pieniążki na tym dorabiają, tak? Dlatego na przykład tilapia tutaj jest tania. Tilapie są tutaj tanie. No i oczywiście tych pozostałości po piórach. To wydaje mi się, że tutaj one są karmione odpadami z kurczaka. W każdym bądź razie gościu uciekł i nie dowiemy się. Idziemy trochę dalej, teraz jest chyba pora. A nie, wynoszą śmieci. Tak jak powiedziałem, dużo się nie pomyliłem. Ryby tutaj są karmione. Pagi! Zobaczcie, czym są karmione tutaj ryby. Odpady, całe z domu, jakie mają odpady. Po prostu wrzucane są do wody. I to, co ryby sobie wybiorą, wyjedzą, to ich. Widzicie? Zobaczcie, ryby są zadowolone. Kawałki chleba. A sami zobaczcie, co tutaj pływa. I to wszystko wciągają te ryby. I zobaczcie, jak się rzucają, nie? Te chipsy. Ale to przyjemnie pachnie. Chipsy i nie tylko. Jakieś tutejsze warzywa, ogóry, chleb. To wszystko te ryby zżerają. Tak jak u nas kiedyś hodowało się, wiecie co, nie? Także pozdro. Chyba już nie będę jadł tilapii. Bo nie wiadomo, co jeszcze tam w tym żarciu pływa. Ale jaja, co ja wam tu pokazuję. Parę metrów dalej znajduje się green coś tam. Green Quen, proszę bardzo. Cayenne? Green Cayenne, o, Binku mnie tu poprawia, mój mały tłumacz, pomocnik. Chociaż już dosyć rozumiem ten language, ten język, jeszcze nie bardzo umiem się nim posługiwać. Idziemy zobaczyć, tutaj jest łowisko komercyjne dla wędkarzy. Jak większość łowisk tutaj są to łowiska komercyjne. Tam macie salę na imprezy, tutaj gra muzyka. Tutaj resting area, można sobie kawę wypić. Tutaj też resting area, ale nas interesuje toaleta i zaraz tutaj chłopaki budują. Oczywiście patrzą się na mnie, bo na takich wioskach to oni białego nigdy nie widzieli, tak? Także dużo paczają się na mnie. Nie wiem, co oni tutaj skarpy budują. Rzut oka zrobimy na tą rzekę, na ten strumyk, czy co tam jest. Zobaczcie, tutaj ludzie też mieszkają, nie? Tutaj ludzie w Indonezji mieszkają po prostu wszędzie. O, tutaj widać. Tutaj zobaczcie. Taka piękna rzeka, nie? Taka piękna rzeka i szkoda, że tak zasyfione. Takie nasze, wygląda to jak nasze potoki. Zobaczcie, wyżłobiona skała z dwóch stron. Po prostu są żłobienia. Widać, że te burty tej rzeki są żłobione w tych skałach wulkanicznych. Tutaj macie odpływ. No i ta woda, dlaczego tutaj, zobaczcie, teraz wam wytłumaczę. Tutaj idzie czysta woda. Ta woda widać, że jest czysta. Dopiero ta woda, która przechodzi z tych stawów, tam jak wam pokazywałem, ta woda, która przechodzi z tych stawów, ona wpada tutaj i zanieczyszcza ten cały doprowadzalnik. Tam te żarcie całe, co było tam wrzucane, widzieliście. Do tego jeszcze odchody rybie i inne ich choroby przenoszone są dalej niżej z wodą. Ale powyżej tutaj wygląda elegancko i czyściutko. Idziemy poszukać tego łowiska. Bardzo mamy takie znaki. Widzicie, co to jest? Zakaz
narkotyków, narkotyki cię zabiją. A chłopaki tutaj sobie pod sznureczek budują jakiś murek. Coś ciekawego tutaj będzie, jakiś taras widokowy. Tutaj wieśniacy, możemy powiedzieć, wieśniacy idą się odchamić, przychodzą na herbatę, a my pędzimy zobaczyć, co tutaj się dzieje. Zobaczcie, co znaleźliśmy. Po paruletnim siedzeniu gdzieś w Dżakarcie, kawałek bambusu, jakiś las, no jest asfaltu, no nie asfalt, betonówka, ale po prostu trochę dziczy. Ten zapach tego powietrza. Coś tam się bimbo, nie wiem czy widzicie, ale tam była chyba jakaś małpa. O, jackfruit. Jackfruity, znacie jackfruity, nie? Zobaczcie, jak ładnie wygląda. To są oczywiście małe, one rosną nawet do 10 kg. Takie, później się robią takie ostre i takie mrówy ich tutaj pilnują. Ale fajne miejsce. Pitoszki, birds, motylki, pitoszki, gdzieniegdzie jakieś skorpiony. O, tego mi trzeba było. Śmietniki, zobaczcie, tu są śmietniki, a śmieci są obok. A śmieci leżą obok. Tu plastiki się pali. Plastiki, oni wypalają plastiki, tak jak już kiedyś wam pokazywałem. Tutaj jakieś zejście gdzieś tam do wody. Oczywiście za chwilę tam przejdę zobaczyć. Tutaj z bliska możemy się przypatrzeć. Zobaczcie, jak to było, jak ta woda sobie tutaj żłobiła. Gdzieś prawdopodobnie między tymi kamieniami, pod kamieniami może być indonezyjskie złoto może się chować. Zobaczcie, jakie tam piękne widoki. Jak ktoś, kto siedzi cały czas w Dżakarcie, takie widoki to jest coś po prostu pięknego. Zobaczcie, jak my jesteśmy nisko. To jest jakieś 20 metrów lekko do koryta. No i oczywiście okresowo to koryto wypełnia się całe wodą. W porze deszczowej prawdopodobnie tej wody tutaj jest bardzo dużo. Znaczy tyle, co widać, to będzie gdzieś głębokość jakieś do 5 metrów. Głębokość tutaj tej wody będzie sięgało. I oczywiście jest tak rwące, że nic w tej wodzie się nie utrzyma, chociaż widzę, że tam małe rybki się gdzieś tam błyskają między tymi kamyczkami. Migają mi jakieś cienie rybek. Idziemy dalej. Dotarliśmy do takiego miejsca wybudowane ręką ludzką. W każdym bądź razie widać, że dawno temu wybudowane i teraz nie wiadomo, czy po prostu tutaj jest źródło, czy u góry jest jakaś tama zrobiona, a tam ktoś sobie samochód sobie przybił do ściany. Wygląda na Polonezo Citroena. Ludzie mają tutaj różne pomysły. Ludzie tutaj mają, ale tutaj jest to taka wielka willa tam ukryta willa. Ale przy tutejszych trzęsieniach ziemi nie chciałbym mieszkać. Czekajcie, bo ja wam nie pokazałem. O, widzicie u góry tam? Albo jakaś przepompownia, coś takiego może tam jest. A my tutaj sobie spacerujemy po takim eleganckim lesie. No i tutaj doszliśmy. Tutaj też są schody zrobione, żeby można było sobie wejść, popatrzeć. Tutaj jak na dziko to jakoś tak ryb nie widać. Ja tutaj wespnę się do góry, żeby zobaczyć tą budowlę wodną. Taką dużą zastawę. Zobaczymy, jak to jest tutaj wszystko przeregulowane. A tutaj jest zastawiona, ale tutaj też jest woda mętna i teraz powraca pytanie, czy ta woda mętna jest naturalnie, czy po prostu powyżej jest jakaś farma rybna.
No a widzicie. Coś odkryłem, nie? Coś odkryłem. Jakbym tutaj mieszkał w okolicy, to już bym wszystko wiedział. Po miesiącu już bym wszystko wiedział. Tam jest zasilanie, taka mała rzeczka. Jest po prostu spiętrzona i woda jest cofnięta. Prawdopodobnie zasila tutaj tą wioskę, tą miejscowość, dajmy na to. A my idziemy dalej szukać. A i doszliśmy tutaj. Dalej nie, ale dalej nie przejdziemy. Będziemy musieli się wycofać. Zobaczcie, jakie bambusiory. Jaki bambus. Ja cię nie mogę. Zobaczcie na te bambusy. Widzicie, jaka trawa tutaj rośnie? Bambusowa. Niezłe, nie? Niezłe bambusiory. Czekamy na taksówkę i teraz pokażę wam czerwone banany. Jakbyście nie wierzyli, że są czerwone banany, to możecie sobie tutaj zobaczyć, że są czerwone banany. One smakują jak banan, troszeczkę tak z truskawką. Banan tak troszeczkę z truskawką. Oczywiście nie jakoś tego, zobaczcie, a tam dalej rosną zwykłe zielone bananowce. Widzicie, tam są zwykłe bananowce zielone, a tutaj są banany czerwone, smaczniejsze.